Jeśli na hasło youtuber przywołujesz tylko takie postaci jak Lord Crushfield, Czemu ten frajer nie wysiadł jeszcze? Karol Paciorek Zdjęciu na Instagramie Ani Rubi, który czy Casey Neistat, to warto, żebyś zainteresował się tym, co dzieje się na międzynarodowej scenie i poznał kolejną influencerkę, wiecznie młodą, 19-letnią Lil Miquel. People who don't know me, my name's Michaela. Spójrz na zdjęcia, które publikuje Michaela na swoim Instagramie, a teraz Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. czy Lil Miquela naprawdę istnieje? I'm a 19-year-old musician, change seeker, taco truck expert. and robot. Lil Miquela nie jest prawdziwą osobą. Dziewczyna jest po prostu modelem CGI, czyli wirtualną postacią stworzoną przy pomocy programu komputerowego. Podobnie zresztą jak Thanos z filmów Marvela, czy Shudu Gram, która jest inną wirtualną modelką, o której było głośno jakiś czas temu. Grupa utalentowanych osób, grafików i marketerów z Doliny Krzemowej, a konkretnie z Los Angeles, stworzyła internetową celebrytkę, która na podobieństwo największych kreuje nowe trendy, bierze udział w akcjach sponsorowanych z dużymi markami i która została ogłoszona jedną z 25 najbardziej wpływowych postaci internetu w roku 2018. Tylko w ostatnich miesiącach Michaela wzięła udział w kampanii Samsunga, Achieving the impossible. pojechała na festiwal Coachella razem z YouTube Music i pojawiła się w kilku innych akcjach sponsorowanych z takimi markami jak na przykład Calvin Klein czy Prada. A gdyby tego wszystkiego było mało, Michaela spełnia się również jako piosenkarka i regularnie publikuje hity generujące miliony wyświetleń na swoim kanale YouTube. W takim razie, w jaki sposób postać, która właściwie nie istnieje, potrafi przyciągnąć ponad 1 800 000 obserwujących na Instagramie, a od niedawna kolejne tysiące zaangażowanych widzów na swoim kanale YouTube? Zanim do tego przejdziemy, zastanówmy się najpierw, w jaki sposób postać, która jest tak naprawdę animacją, widnieje na zdjęciach razem z realnymi osobami, bo być może nie jest to dla wszystkich jasne. Zasada jest prosta. Najpierw robimy zdjęcie w towarzystwie wybranych osób, potem wycinamy swoją głowę, a na miejsce naszej starej głowy wklejamy odpowiednio zaprojektowany model innej głowy. Proste. Lil Miquela jest osobowością wywołującą skrajne emocje. Wystarczy spojrzeć na reakcje osób, które były przekonane, że dziewczyna jest prawdziwa. Seems like she could be your next door neighbor. I like the boots, but I don't like the rest. Kiedy okazywało się inaczej? No cóż, spore zaskoczenie. I think the models that I saw are real people. You mean they're like statues? They look real and they look cute to me. You mean I can look at a picture and I can't tell if it's a real person? Kolejne osoby nie są w stanie zweryfikować, czy Lil Miquela jest prawdziwą postacią, czy może właśnie tylko i wyłącznie modelem. Ciężko się temu dziwić, szczególnie jeśli sami odwiedzicie jej konto na Instagramie i zaczniecie przeglądać jej zdjęcia, możecie wpaść w spore zakłopotanie. Nie jest to oczywiście pierwsza wirtualna influencerka, która kiedykolwiek powstała, natomiast z tego względu, że wiele osób jest przekonanych o prawdziwości tej postaci, sporo się o niej mówi. Z drugiej strony istnieje tysiące, jeżeli nie miliony osób, które uwielbiają kanał Barbie na przykład, która też jest wytworem ludzkiej wyobraźni, nierealnym człowiekiem, podobnie zresztą jak na przykład japońska wirtualna gwiazda muzyki pop Hatsune Miku, która występuje na scenach od lat, na przykład jako hologram. Nie dziwi więc fakt, że Michaela budzi duże zainteresowanie. To kontrowersyjna postać, która wywołuje zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze. Z tego względu dużo się o niej mówi, a to przekłada się na nowych obserwujących, no i kolejne artykuły w sieci. Istnieje nawet specjalny termin, tak zwana koncepcja niesamowitej doliny, który sugeruje, że przedmioty humanoidalne, animacje komputerowe wyglądające i funkcjonujące bardzo podobnie jak człowiek, wywołują u obserwatorów nieprzyjemne odczucia, a nawet odrazę. Become So intense. like, okay, example. Jednocześnie w skład BRAT, firmy stojącej za sukcesem Lil, wchodzą ludzie ze sporym doświadczeniem, osoby, które pracowały wcześniej w takich firmach jak Vice, Facebook czy AOL. Z takim zespołem historia Michaeli staje się tak naprawdę wyrafinowaną kreskówką. W rzeczywistości nie można powiedzieć, że postać stworzona przez BRAT to jakiś szalony robot stojący po drugiej stronie ekranu. To po prostu zespół ludzi, którzy tworzą coś na wzór kinowych bohaterów. Tyle, że Lil Miquela zamiast na ekranach kin pojawia się w internecie
i bardzo mocno wchodzi w interakcję ze swoimi obserwującymi. Mając to wszystko na uwadze, mnie osobiście zastanawia, dlaczego powstaje tak wiele teorii spiskowych na jej temat. Today is the day we are finally going to talk to Lil Miquela. Tych istnieje wiele, tworzone zazwyczaj są przez komentujących, a nawet samych youtuberów i tego nie rozumiem. Natomiast co jeśli to tylko kolejny eksperyment społeczny, który ma na celu cichą krytykę influencerów i celebrytów podążających jedynie za kolejnymi wyświetleniami i obserwującymi. Krytykę osób, które kreują swoją postać w internecie w idealny sposób tylko po to, żeby osiągnąć pewne swoje cele, a w rzeczywistości nie piją oni drinków na Bali, a całe ich życie nie wygląda tak kolorowo jak na zdjęciach na Instagramie. Taki motyw twórców Lil Miqueli zupełnie by mnie nie zdziwił, być może był to nawet ich początkowy zamysł, natomiast dzisiaj firma Brad jest wyceniana na ponad 125 milionów dolarów, a to robi sporą różnicę. Firma Brad określa się sama jako a transmedia studio that creates digital character driven story works. Pojawienie się Miqueli na YouTube pozwala jej twórcom na budowanie naprawdę silnych relacji z obserwującymi. Dziewczyna zachowuje się i mówi tak, jakby była osobą z uczuciami, promuje treści związane z problemami społecznymi, np. akcje Black Lives Matter czy ruch LGBT i podobne. Rzecz, która dla mnie osobiście jest problematyczna, to fakt, że historie przedstawione przez Miquelę mogą być w dużej części wytworem wyobraźni stworzone na potrzeby promocji. Takie zjawisko pojawia się oczywiście też w materiałach produkowanych przez realne osoby, ale w przypadku wirtualnej influencerki jest to na pewno dużo trudniejsze do wykrycia. I generalnie nie ma w tym nic złego, natomiast pojawia się pytanie, gdzie istnieje granica między prawdą a historiami, które nigdy się nie wydarzyły. Lil Miquela i wirtualni influencerzy będą na pewno coraz częściej gościć na ekranach naszych komputerów. Poniekąd są nową formą sztuki. Są też szansą dla wielu branż na prowadzenie idealnie przemyślanych kampanii reklamowych. I to wszystko dzieje się już teraz na naszych oczach. Pozostaje mieć nadzieję, że wiecznie młoda 19-letnia Miquela oraz jej odpowiednicy będzie przynajmniej równie wiarygodna jak nasi dzisiejsi realni influencerzy. Dziękuję Ci za uwagę, tyle ode mnie. Jeżeli polubiłeś ten film, to zostaw komentarz na dole, powiedz co myślisz o wirtualnych influencerach. Ja Ci dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnego wideo niebawem. Zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę. Cześć!